Opowiadałam Wam o moich wrażeniach z zakupu Kuretake Kansai Tambi, ale przy okazji kupiłam sobie akwarelę polskiego producenta Roman Szmal Art. To jest producent z Krakowa. Miałam wcześniej kupioną zieloną, dokupiłam sobie jeszcze magentę i fiolet. No i zobaczymy, jak te akwarelki się mają do innych. Kostka jest nieco dłuższa i nieco wyższa niż standardowe kostki, takie jak Białe Noce czy windsorowskie kotmany. No, windsorowskie kotmany to są półkostki, ale mówimy o tych całych kostkach. Więc do tych, podobno do pudełek na kostki takich, co się kupuje uniwersalne, nie bardzo pasują, ale myślę, że to się wszystko da ogarnąć. Ja akurat swoje wszystkie kostki, jakie mam, trzymam w takim metalowym piórniku przyklejone gumką chlebową, co się świetnie sprawdza. No a tutaj weźmy się może za rozpakowanie tych kosteczek. Czyli tak, to mamy Roman Szmal Art i są to akwarele Aquarius. Każda akwarela jest opakowana w papier akwarelowy. Na niej jest taki jakby próbnik, pokazany kolor i tak jak później Wam pokażę w filmiku, faktycznie te kolory są identyczne w zasadzie z tym, co znajdziemy w środku. Nie jest to jakieś przekłamane, przedrukowane nie do końca, tak na chybił trafił. Nie, tutaj to faktycznie się sprawdza. No, na każdej jest oczywiście, na każdym opakowaniu jest nazwa, jest numer i jest też opis trwałości pigmentów, przeźroczystości danej farby. Zresztą o tych farbach Wam powiem troszeczkę więcej później przy rysunku. Generalnie farby się zachowują świetnie. Są naprawdę porównywalne z Białymi Nocami, z kotmanami. W zasadzie z tym mogę porównać, bo to mam. Nie wiem jak z tymi z wyższej półki, ale z tego, co producent zapewnia, no to nie odbiegają w ogóle ani troszeczkę. Tutaj widzicie, miksuję te farby. Oczywiście nie spodziewajmy się żadnych fantastycznych kolorów przy miksowaniu magenty z zielenią, bo tutaj akurat dostaniemy brąz, ale miksuje się to na gładziutko. Jest faktycznie ładny, elegancki kolor wychodzi, więc kupując sobie tutaj podstawowe kolory, żółty, czerwony i niebieski, no myślę, że nie będzie problemów ze stworzeniem innych odcieni. Tak jak widzicie, te kolory z próbnika mojego i z tych opakowań no, są w zasadzie identyczne. Ponieważ mam 3 kolory, kupiłam sobie tylko z tych akwarelek, to pomyślałam, że może zrobię sobie takie wyzwanie, malowanie 3 kolorami, ale potem stwierdziłam, że jednak zostanę przy 2 kolorach, które bardzo mi się podobają, przy magencie i przy tym fiolecie. Natomiast zielony też testowałam i niektórzy już na pewno widzieli na Instagramie mój widoczek górski, ale zaraz tutaj też Wam pokażę. W międzyczasie zdążyłam już naszkicować portret dziewczyny, a do obrysu użyję tuszu kreślarskiego z firmy Astra, Czarna Perła i stalówki obsadki z pewnej gazetki, która kiedyś wychodziła i jestem ciekawa, ile z Was już poznało te przybory, których używam, które były w tej gazetce i kupowaliście ją? Szkoliliście się na tym, robiliście prace, które tam były w tej gazetce? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach, czy pamiętacie o tym, że był taki magazyn i trochę mi żal, że już go nie ma, tak szczerze powiedziawszy. Chętnie bym znowu zaczęła kupować.
Dzisiaj będę używać nie tylko akwareli z firmy Roman Szmal Art, ale także i pędzle, które sobie kupiłam. To są pędzle przeznaczone specjalnie właśnie do akwareli. Nazywają się Gold Pearl. I zaraz Wam tutaj powiem, co to są za pędzle. To są pędzle syntetyczne, dedykowane głównie do farb akwarelowych. Włosie syntetyczne o właściwościach włosia sobolowego. Krótka drewniana rączka, lakierowane transparentnie z dodatkiem złota mineralnego, skówka mosiężna pozłacana. No i można dostać rozmiary od 3/0, to się chyba tak czyta, do aż 24. Ja ostatnio dokupiłam sobie jeszcze jeden rozmiar 20, bo oglądam sobie od czasu do czasu mistrza Shibatsuki. To jest Japończyk, który zajmuje się właśnie technikami akwarelowymi i prowadzi na YouTubie swój kanał. Tam ma lekcje, ma różne instruktaże. No i jak to Japończyk ma swoją filozofię japońską, więc ostatnio fajnie opowiadał o pędzlach. Powiedział, że tak naprawdę to potrzeba tylko jednego pędzla i duże jest lepsze, więc 20 jest świetnym pędzlem. Generalnie się uśmiałam bardzo, bo tłumaczenie Japończyków tej ich filozofii jest zabawne, no ale mistrz Shibatsuki wpłynął na mnie w ten sposób, że kupiłam sobie pędzel 20 też i tutaj sobie próbuję. No ale mimo, że tak mistrz powiedział, że wystarczy jeden pędzel, to ja i tak mam jeszcze dwa pędzle takie mniejsze, tam chyba jest 9 i 5, zdaje się. Bo nie potrafię tylko jednym dużym pędzlem robić. Nie jestem mistrzem, dopiero się uczę. Także w ten sposób. Natomiast co do tych akwareli, to zaraz Wam też tutaj przeczytam taką fajną notatkę na stronie jednego ze sklepów znalazłam. Co to w ogóle są za akwarele? Paleta zawiera 140 kolorów, w tym 116 monopigmentowych, 34 kolory ziemi, z których wszystkie, w odróżnieniu od produktów wielu znanych firm, powstały z pigmentów uzyskanych ze zmielenia skał, a nie z syntetycznych pigmentów żelazowych. 9 nowoczesnych kolorów quinacridonowych, cokolwiek to oznacza, oraz kilkanaście farb rozwarstwiających się. Nie wiem, jak to jest. Wszystkie akwarele Aquarius charakteryzują się bardzo wysoką światłoczułością. Minimum 7 w Blue Scale, co oznacza minimum 100-letnią trwałość przy właściwej ekspozycji pracy. Więc teraz uwaga. Jak będziecie używać tych farb, to musicie mieć świadomość, że wasza praca wykonana tymi farbami przetrwa minimum 100 lat. Co wy na to? Za 100 lat ktoś odkryje taką moją pracę namalowaną tymi farbami i powie: matko, jak zmarnowała te farby. Dobra. Także podsumowując, jeżeli się zastanawiacie, jakie by sobie akwarele kupić i chcielibyście w jakichś fajnych kosteczkach sobie kupić i nie wydawać nie wiadomo jakiej sumy pieniędzy, to spokojnie możecie sięgnąć po te farby. Jak dla mnie, to na chwilę obecną to jestem zakochana po prostu. Super, bardzo ładne kolory, bardzo duży wybór i pędzle też są rewelacyjne. Jeżeli znacie nazwę tej techniki, której tutaj użyłam, to napiszcie mi w komentarzu, bo nie wiem totalnie, jak się nazywa. Fajnie by było jednak użyć nazwy właściwej. Poza tym podoba mi się ta technika i chyba spróbuję jeszcze parę innych prac wykonać w ten sposób. Na Instagramie możecie zobaczyć też taki widoczek, jest w podobnej technice wykonany. No i też inne prace, których tutaj nie zobaczycie tak szybko, a tam możecie w miarę na bieżąco sobie podglądać, co ja tam robię, także zapraszam na mojego Instagrama. Zapraszam też Was do subskrypcji, bo widzimy się już za tydzień w kolejnym filmiku. Widzimy, słyszymy. I jeżeli się podobało, to zostawcie jakiś ślad po sobie. Będzie mi miło. Napiszcie w komentarzach, czy używaliście tych farb w ogóle, czym malujecie, czym rysujecie, czy lubicie akwarele, może coś innego wolicie. To do zobaczenia za tydzień. Na razie, pa!